Cześć wszystkim! Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co możemy zrobić, żeby bardziej zapracować pod wodą w trakcie płynięcia stylem motylkowym, bo jak wiemy, każdy styl zawiera w sobie dwie fazy, fazę podwodną i fazę nadwodną i my dzisiaj o tej fazie podwodnej sobie krótko powiemy. Serdecznie zapraszam na materiał. W zeszłym tygodniu pokazywaliśmy sobie, jak mamy pracować, jeśli chodzi o pracę nogami do delfinka, natomiast dzisiaj bym chciał, żebyśmy sobie pokazali troszkę to, co się dzieje pod wodą. Nie będziemy mówić o całym stylu motylkowym, już takie materiały u mnie na kanale były i zapewne będą, natomiast dzisiaj skupimy się tylko na tym, co tam pod wodą piszczy. Więc zobaczmy sobie najpierw całościowy ruch i dzisiaj najbardziej będzie nas interesowała faza odepchnięcia. Ostatnia faza, czyli jak będziemy sobie w tym momencie, żeby właśnie nasze dłonie zeszły się w okolicach pod pępkiem i stamtąd z wysokich łokci, ramiona ugięte, nastąpił energiczny wyprost do tyłu. Czyli my najpierw mamy sobie taki pokaz całego spokojnego motylka, jak to może wyglądać, a zaraz go sobie postaramy pokazać w takich wersjach prostszych, myślę, że w bardzo atrakcyjnych ćwiczeniach, które chętnie każdy będzie wykonywał, a które z mojego doświadczenia dość rzadko możemy spotkać na pływalni. Także zaraz sobie o tym powiemy, ostatni raz, czyli my dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o tej fazie, o ostatniej fazie płynięcia motylkiem pod wodą. Ok, pierwsze ćwiczenie uważam, że bardzo fajne i tak jak już wspominałem wcześniej, atrakcyjne, polega na tym, że tak jak zresztą było to dobrze widać, wydaje mi się, na materiale poprzednim, czyli tu, mam taką samą pozycję ramion, zwróćmy uwagę, jeszcze 2 sekundy mamy na to. Dobra, mamy takie same ułożenie ramion tutaj. Tylko teraz, jestem co prawda na głębszej wodzie, ale oczywiście jeśli jesteśmy niżsi, albo jest to inna pływalnia, możemy śmiało być od strony wody płytszej, w zależności właśnie jak tam nasz wzrost nam na to pozwala. Układamy sobie 2 ramiona w ten sposób, właściwie 2 dłonie, na brzegu, żeby na przedłużeniu linii dłoni mielibyśmy tutaj właśnie nasz staw nadgarstkowy i dalej staw łokciowy. Od stawu łokciowego tutaj odchodzą nam nasze barki i one są też ułożone mniej więcej równo z linią wody. Czyli mamy tą pozycję, o której sobie przed chwilką mówiliśmy. Teraz zależy nam na tym, żeby pomagając sobie przez lekkie ugięcie nóg w kolanach, zejść troszkę w dół i z jednoczesnym odbiciem się z nóg i z wyprostem ramion osiągnąć pozycję pełnego wyprostu, czyli do zablokowania stawów łokciowych. Opadam sobie w dół, chwilkę mogę sobie 2 razy popodskakiwać, hop, hop i mocno staram się wybić do góry. Co nam to ćwiczenie daje? Daje nam chociażby to, że ruch jest bardzo zbliżony do tego, co widzieliśmy przed chwilą w całym stylu motylkowym. Czyli jestem tutaj już w tej fazie bliskiej końcowej, blisko tej fazy odepchnięcia. Odbicie od dna imituje nam troszkę odpowiednią synchronizację nogami, o której dzisiaj nie będziemy sobie mówić, czyli tam, gdzie następuje kopnięcie i jednocześnie ma nastąpić wyprost ramion i to jest pozycja, z której albo jeśli akurat będziemy nabierać oddech, mamy już głowę wystawioną do góry, ona jest w tym szczycie, zaraz zacznie opadać, albo głowa jest po prostu zanurzona pod wodą, jeśli akurat w tym ruchu oddechu nabierać nie chcemy. Więc bardzo fajne ćwiczenie, można sobie w przerwie popodskakiwać, tak jak już mówiłem parę razy. Zwróćmy uwagę, że wręcz, no teraz już to było bardziej stabilnie, ale te pierwsze ruchy wręcz mnie tak nad tą powierzchnię wybijały, że te nadgarstki nie zostawały utrzymane, tylko lekko się odklejały. No i oczywiście im energiczniej, im mocniej się odbijemy, im mocniej ściągniemy ramiona, tym oczywiście to wyjście do góry jak najbardziej będzie mocniejsze. Kolejne ćwiczenie to jest ten sam wariant, który mieliśmy przed chwilą, z tym, że teraz będziemy chcieli nogi troszkę wyłączyć z tego wszystkiego. Czyli teraz potrzebna nam jest dość duża siła ramion, początkowo może być to troszkę trudne, żeby się tak nad tą powierzchnię wody wybić. Natomiast myślę, że dla osób, które już troszkę pływają i poznają styl motylkowy jako ten ostatni, zadanie to nie powinno stanowić problemu. Swego czasu, jak ja trenowałem pływanie,
powiedzmy uczyłem się jeszcze pływać, ale już też trenowałem, no to mieliśmy kilka takich zadań, żeby chociażby w ten sposób powychodzić na górę z wody, tak? Nie korzystać z drabinki, nie wychodzić tyłem, tylko właśnie postarać się wyjść w ten sposób, czyli siły ramion, wypchnąć się do góry, no i różnie przy wyjściu tam można było albo dostawić kolanko, albo dostawić całą nogę. Na swoim TikToku mam taki materiał, 6 różnych sposobów jak wychodzić z wody i tam między innymi te sposoby, o których teraz mówię, można zobaczyć. Więc kolejne ćwiczenie bazuje nam na tym samym, tylko jak widać teraz pomocy z nóg po prostu nie ma. Staram się z samych ramion wypchnąć do góry. Ćwiczenie dużo cięższe, ale jeśli tutaj będziemy dawać radę, to już jak później zaczniemy płynąć całym stylem i dorzucimy jeszcze kopnięcie nogami, problemu najmniejszego nie powinno po prostu być. I przejdźmy sobie teraz do ćwiczenia w wodzie, które będzie bazowało na tym, co przed chwilką zrobiliśmy tak na wpół w wodzie, na wpół na lądzie. Czyli mamy teraz pozycję, nad którą pracowaliśmy dzisiaj, czyli tuż przed fazą odepchnięcia, ramiona zgięte w stawach łokciowych, dłonie skierowane lekko pod siebie, w okolicach tutaj pępka, płetwy mamy założone, żeby troszkę bardziej właśnie poczuć to wszystko. No i teraz wykonujemy sobie 3 kopnięcia i wraz z ostatnim, 3. kopnięciem następuje wyprost nóg, no bo kończyło się kopnięcie i jednoczesny wyprost ramion do tyłu. I teraz to ćwiczenie zarówno możemy wykorzystać jako bardzo fajne ćwiczenie synchronizacyjne, no bo tutaj, kiedy kończę ostatnie kopnięcie, mam wyprostować ramiona z tyłu, czyli mam dojść do pozycji, w której podczas płynięcia całym motylkiem od tej pozycji po prostu bardzo dużo zależy, żeby dobrze się zsynchronizować, ale my dzisiaj nie o synchronizacji, może o niej sobie kiedyś opowiemy, tylko dzisiaj o wzmocnieniu ostatniej fazy podwodnej, czyli fazy odepchnięcia. Mocno, mocno, krótka dźwignia, bo 2 łokcie są zgięte i następuje energiczny wyprost w ramionach z jednoczesnym zakończeniem tym ostatnim kopnięciem z tyłu. Hop. 1, 2 i mocny wyprost. Jeśli ten materiał Ci się spodobał i ten z zeszłego tygodnia również, to serdecznie zapraszam do mojego nowego szkolenia Pływaj jak delfin, fruwaj jak motyl, gdzie te ćwiczenia, jak i wiele innych na pewno znajdą swoje zastosowanie również w Twoim warsztacie pracy, w Twojej nauce, także serdecznie zapraszam do zakupu tego szkolenia, a my widzimy się już za tydzień. Dzięki!